Cześć! W dzisiejszym filmiku pobawię się trochę kolorem. Wykonam makijaż bardzo intensywny, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Mamy intensywne oko, intensywne usta, a to wszystko dlatego, że testowałam największą nowość, mianowicie paletkę marki Sigma. Sigma jest znana ogólnie z pędzli, takie najwyższe półkowe, powiedzmy, pędzle albo jedne z najlepszych pędzli na świecie, na pewno tą markę znacie, ale Sigma od jakiegoś czasu też intensywnie produkuje kosmetyki. Jednym z nich jest właśnie paleta cieni Warm Neutrals Volume 2. Jak sama nazwa wskazuje, jest też zestawienie numer 1, to jest zestawienie numer 2, pojawiło się całkiem niedawno na rynku. Na stronie ladymakeup.pl jest również dostępna od pewnego czasu i chciałam Wam przedstawić w tym nagraniu, jak rewelacyjne są te cienie. Bardzo napigmentowane, nie osypujące się. Tym zestawieniem kolorystycznym naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć wiele kombinacji. Możemy sobie zmalować oko po prostu na każdą okazję. Paleta zawiera 12 cieni, z czego 6 cieni to cienie matowe, 4 tak zwane foilowe i tutaj kolor Charmer to jest niezidentyfikowana postać, bardziej taki metaliczny, a ten na dole Russet to jest cień matowy z delikatnymi drobinkami, tak bym go tutaj najprecyzyjniej określiła. Mamy również w opakowaniu lustereczko. Opakowanie jest ogólnie tekturowe, czarne, raczej nie brudzące się, fajne, migoczące logo marki i cienie są naprawdę godne polecenia i wysokiej jakości, co zresztą będziecie mogli zaobserwować w poniższym nagraniu. Jeśli makijaż Wam się podoba, czyli takie intensywnie podkreślone oko, to serdecznie zapraszam do oglądania. Na tak przygotowaną skórę nie nakładać będę żadnej bazy, abyście mogły widzieć, jak faktycznie, realnie napigmentowane są cienie marki Sigma. Ja uważam, że są po prostu rewelacyjne. Cieniem o nazwie Toasty pokrywam całą praktycznie powiekę. Kolejnym cieniem będzie cień Rouge. Intensywna czerwień, również matowa. Kolejny kolor, najciemniejszy w tym momencie w zestawieniu, henna, który troszeczkę przyciemni nasz makijaż, mój makijaż, ale przede wszystkim przygłuszy tą intensywną czerwień, która teraz jest bardzo rzucająca się w oczy. Bardzo istotna czynność na tym etapie makijażu. Sięgam po bardzo dobrą kredkę. Czarną, miękką, trwałą, smolistą czerń. W moim przypadku jest to kredka od Maybelline New York serii Gigi Hadid. Jest to po prostu kredka czarna, żelowa, bardzo intensywna, smolista czerń. Rysuję również delikatną, to znaczy się cienką linię wzdłuż górnej powieki do połowy oka. Wzdłuż dolnej powieki aplikuję cień henna, czyli ciemny, matowy cień. Staram się lekko napiąć zmarszczki, co by mi później nie wyszły brzydkie, nieestetyczne paseczki. Na dolnej powiece pojawi się również kolejny cień, intensywny, w podobnej tonacji, ale tym razem już z odrobiną błysku. Będzie to cień Russet. To jest mat, taki burgundowy bardziej, który ma w sobie delikatne drobinki i zaliczyłam go również do cieni suchych. Tu dodaję cień Russet od zewnętrznej strony, aplikując go kulistymi ruchami. Sięgać teraz będę po pędzelek języczkowy z syntetycznego włosia, który idealnie nadawać się będzie do delikatnego jego zmoczenia.
delikatnie zwilżam pędzelek i aplikować będę cienie z rodziny tych foil eyeshadow. Pierwszy kolor nazywa się Beaming i jest to odcień takiego pudrowego różu, już nie suchy, a wręcz gąbczasty, a dodatkowo właśnie poprzez aplikację mokrym pędzelkiem ten efekt będzie bardzo wzmożony i ten cień wędruje od wewnętrznej części powieki aż do centralnego punktu. Nakładam, tak jak wspomniałam, przy użyciu zwilżonego pędzelka. W kolejnej części powieki nałożony zostanie odcień Iconic. Również cień, mogłabym się pokusić o określenie go jako cień taki typowo foiled eyeshadow, jak to woli, foliowy, ale on ma w sobie więcej suchej formuły. To nie jest do końca prawdziwy taki foliowy cień, do jakich jesteśmy przyzwyczajone od jakiegoś czasu. I ten kolor, tak jak wspomniałam, Iconic, pojawia się od zewnętrznej strony powieki ruchomej. Ten sam cień, czyli odcień Iconic, pojawia się także na dolnej powiece. Niezastąpiony cień marki Make Up Atelier Paris. Odcień bardzo jasny, kość słoniowa, cień matowy, numer T221 i ten odcień pojawia się tuż pod linią brwi. No i tak jak wspomniałam, odrobina również pojawi się w wewnętrznym kąciku oka. Makijaż oczywiście nie byłby pełen, gdybym nie wytuszowała rzęs, a wcześniej nie narysowała kreski eyelinerem. Dla mnie niezastąpiony eyeliner ma formułę i postać pisaka, ponieważ w bardzo łatwy sposób dla mnie i najszybszy mogę narysować wymarzoną kreskę. Intensywne oko aż prosi się o nadanie mega efektu glow, dlatego bez rozświetlacza ani róż. Dzisiaj nałożę rozświetlacz marki Milani Afterglow numer 01 i bardzo, naprawdę szczerze polubiłam się z tym rozświetlaczem. Mogę Wam go śmiało polecić, jeśli poszukujecie czegoś o chłodnej tonacji, ale bardziej czysty beż niż z pigmentem różowym, to zdecydowanie polecam Wam ten produkt. Jako róż pojawi się najnowszy róż marki Lumen. Lumen, fińska marka z serii Nordic Nude. Superowy, oranżowy odcień, oranż brzoskwinia, delikatnie opalizujący. Zaraz sprawdzę, jak będzie się przedstawiać na policzkach. Świeżo. Fajnie, o to mi chodziło. Gotowy makijaż przedstawia się następująco. Myślę, że tą kropką nad i są nie tylko sztuczne rzęsy, które po prostu są idealnym dopełnieniem takiego intensywnego makijażu, ale tą wisienką są także usta. Ja postawiłam na bardzo wyrazisty kolor, ponieważ stwierdziłam, że skoro jest taki trend i moda, a w zasadzie i przyzwolenie na ciemne oko, jak i usta, to po prostu korzystam z tego. Aczkolwiek delikatne nude też oczywiście by współgrały z całością, wtedy oko byłoby na pierwszym planie. Pierwotnie chciałam nałożyć tutaj tą pomadkę, ale to jest Bourjois, ta sama seria zresztą, którą mam na ustach, ale wyglądała mi troszeczkę za pomarańczowo do tego make-upu. A na sam koniec wspomniany już finiszujący setting spray marki NYX Dewy Finish. O! Teraz to mam tak загruntowany make-up, że zmyję go dopiero za 24 godziny. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie filmik. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie ślad po sobie i informacje w komentarzu. Całą listę zastosowanych kosmetyków znajdziecie na mojej stronie ladymakeup.pl, gdzie zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia.